Chciałbym Wam opowiedzieć na szybko historię. W ostatni weekend miały miejsce manewry w Siedlcach. Nie będziemy teraz omawiać kwestii sensu działalności obrony terytorialnej, ale moją uwagę przykuło jedno zdjęcie w albumie. To zdjęcie jest dosyć zabawne i w pierwszej chwili pomyślałem, że no pewno atrapy wzięli, no bo nie mieli akurat żadnej broni, która udawałaby karabin maszynowy na ćwiczeniach, ale potem znalazłem ten filmik. I Donbas w Siedlcach 2015. To jest oczywiście kuriozalne, bo w normalnych warunkach bojowych nie mieliby amunicji do MG34, bo je się nie da nawet kupić. Jest to cholerny problem. Naboje mauserowskie są obecnie drogie i kupuje się je raczej jako amunicję myśliwską i sportową. Ale tak sobie pomyślałem, to nie jest wcale takie dziwne. Zastanówcie się. W trakcie wojny Niemcy wyprodukowali miliony sztuk broni strzeleckiej, wyprodukowali tysiące samolotów i tysiące czołgów. I teraz jest pytanie, co się stało z tym całym szajsem po wojnie? Oczywiście część tego sprzętu została zniszczona na polach bitew, uszkodzona, komisyjnie zniszczona po wojnie, albo ludzie sami przywłaszczyli sobie co nieco sprzętu po niemieckiej armii, czego przykładem jest nie tak dawne, sprzed kilku miesięcy, odkrycie przez niemiecką policję w domu prywatnego właściciela czołgu Panzerkampfwagen Panther, armaty przeciwlotnicze 88 mm, sławnej 8,8, torpedy z U-Bota i paru innych rzeczy, które teoretycznie powinny znaleźć się na złomie albo w magazynie. Większość tego sprzętu nie rozpłynęła się w powietrzu po zakończeniu wojny. Zarówno Amerykanie, jak i Sowieci, jedna i druga strona zaczęła go konserwować, naprawiać i magazynować. Różne były motywy podjęcia tych decyzji, aczkolwiek cel był ten sam. Wojna może się skończyła i dla niemieckich żołnierzy, ale nie skończyła się dla niemieckiej broni. Różne były losy tego sprzętu zależnie od kraju pochodzenia. Francuzi wykorzystywali gigantyczne ilości niemieckiego sprzętu. Na przykład mieli jednostki pancerne w całości wyposażone w zdobyczne Pantery, produkowali po wojnie i przerabiali karabiny Mausera oraz wysyłali masę tego sprzętu w ramach Legii Cudzoziemskiej, gorejących konfliktów w koloniach. Do zarówno Wietnamu, jak i Algierii pojechały gigantyczne ilości Mauserów, MG, Schmeisserów, armat, pojazdów. Na przykład po Wietnamie po dżungli jeździły SDKFZ-251, a nad wietnamskim niebem latały niemieckie Junkersy we francuskim malowaniu. Żeby było śmieszniej, bardzo dużo tego sprzętu, zarówno indywidualnej broni, jak i pojazdów, pojechała do Algieru i Wietnamu razem z ich poprzednimi użytkownikami. Duże ilości byłych SS-manów, chcących uniknąć odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, wstąpiło do Legii Cudzoziemskiej, bo tam nikt nie pytał o nazwisko i kontynuowali swoją morderczą walkę, ponieważ był to najlepiej wyuczony przez nich fach życiowy. Oprócz Francuzów, którzy używali zarówno czołgów, samolotów i broni indywidualnej, a nawet żołnierzy III Rzeszy, inne kraje także korzystały z tego. Norwegia wykorzystywała gigantyczne ilości poniemieckiej broni przerobionej na amunicję amerykańską w ramach NATO. Na zachodzie także handlowano tą bronią. Pewne ilości wykorzystywała oczywiście amerykańska CIA oraz inne służby wywiadów krajów zachodnich do wspierania ruchów antykomunistycznych. Ale na największą skalę wtórne wykorzystanie poniemieckiej broni opanowali Sowieci. I Stalin postanowił, że tą bronią będzie wspierał rozwój komunizmu na świecie. I tak przez Czechosłowację i Jugosławię tony sprzętu pojechały w świat. Część tego sprzętu używały armie komunistyczne. Pominąwszy oczywiste przykłady typu Czechosłowacja czy Jugosławia, która po prostu miała na serwisie karabiny Mausera, no i NRD, które używało Schmeissera, Mausera, STG, pojazdów, a nawet czasem hełmów. Najbardziej ciekawym dla mnie przykładem z bloku wschodniego wykorzystania poniemieckiego sprzętu są Panzerfausty. Mianowicie Polska do początku lat 50. miała, jak dobrze pamiętam, w Skarżysku Kamiennej fabrykę Panzerfaustów. Oczywiście tam miały zmienioną nazwę, były pomalowane już nie piaskową, a zieloną farbą i miały instrukcje w języku polskim, ale to po prostu były Panzerfausty. W 1948 roku, kiedy w Palestynie zadeklarowało się państwo Izrael, Stalin uznał, że warto wysłać Żydom wsparcie. Jego mokrym snem było coś takiego, żeby powstało żydowskie państwo w Izraelu pod auspicjami Związku Radzieckiego. Przez Czechosłowację i Jugosławię pchnął Izraelczykom gigantyczne ilości broni.
izraelska armia w gigantycznym stopniu była wyposażona w sprzęt pohitlerowski. Te karabiny w dalszym ciągu miały punce ze swastykami, z orzełkami, nad którymi Żydzi dobijali swoją puncę z gwiazdą Dawida. Wyglądać to musiało zarąbiście. Na tym samej komorze zamkowej macie swastykę i gwiazdę Dawida. I ta broń była w użyciu do lat 70. Po odzyskaniu niepodległości w latach 50. Żydzi przekalibrowali je na amunicję NATO, ponieważ 7,92 była już wtedy praktycznie niedostępna powszechnie. A wiecie, jaki był podstawowy samolot myśliwski izraelskich sił lotniczych? Messerschmitt Bf-109, dla niepoznaki nazwiany Avion. To były zarówno Messerschmitty przechwycone po wojnie, jak i część egzemplarzy zmontowana już po wojnie w Czechosłowacji z tych podzespołów, które Niemcy nie zdążyli skończyć składać. Nazwali to Avia, ale to jest Messerschmitt. Myślicie, że w latach 70. te Mausery skończyły służbę? Gdzieżby. Żydzi sprzedali je różnym afrykańskim wataszkom, żeby dalej mogli się przy ich pomocy zabijać. Projekt komunistyczny Izrael nie wypalił, ale Związek Radziecki dalej wykorzystywał gigantyczne ilości zdobycznej po niemieckiej broni do wspierania różnych ruchów na świecie. I to trwało aż do lat 80. I praktycznie cała Afryka była zasypana gigantyczną ilością po niemieckiego złomu. Ale nic nie może równać się z tym, jakie cuda działy się w Wietnamie. Zarówno jedna, jak i druga strona konfliktu, i Wietnam Północny i Południowy, używały znacznych ilości sprzętu poniemieckiego. I tak, komuchy z północy i południa miały zarówno Mausery dostarczone przez Związek Radziecki, Mausery dostarczone przez Chiny, które wcześniej dostały je od Związku Radzieckiego albo zdobyły na Kuomintangu, który kupował je od hitlerowskich Niemiec, a także Mausery zdobyte na wojskach sprzyjających Amerykanom, które to miały te Mausery zdobyte wcześniej na wojskach francuskich, które je miały od wojsk niemieckich. Żeby było śmieszniej, oprócz tego, że Związek Radziecki wysyłał swoją broń, także Amerykanie korzystali z broni, którą przede wszystkim w dużych ilościach w Norwegii, ale także w innych krajach Zachodu zdobyli na Niemcach. I tak na przykład w Kambodży wojska pomagające Amerykanom w ramach operacji wywiadowczych były uzbrajane w szmajzery. To była oczywiście mocno ideologiczna linia wykorzystania tego sprzętu. Poza tym zwyczajnie i bezczelnie tym handlowano. Dlatego masa najemników na świecie, jak na przykład z filmu Dzikie Gęsi, korzysta także z poniemieckiej broni. Nawet w jednym z filmów z Brudnym Harrym występuje szmajzer. Co wcale nie jest taką wielką przesadą, ponieważ podziemie przestępcze w Los Angeles w latach 70. używało szmajzerów. Oh yeah! Niemiecka broń jest wykorzystywana do dziś. Co prawda dzisiaj przede wszystkim jest to broń strzelecka. I tak w Syrii są gigantyczne ilości STG-44. Skąd się tam wzięły? Bo Jugosławia używała ich aż do lat 80. w jednostkach spadochronowych, a potem je sprzedała Syryjczykom. Podobny numer zrobili Czesi, którzy handlowali na prawo i lewo bronią różnym reżimom, sprzedając im to, co akurat było na magazynie. Ameryka Południowa, Azja, Afryka, Bliski Wschód, ale zdarzają się też ekstremalne kwiatki, takie jak haubica. Jest to sławna niemiecka 18, która jakimś cudem znalazła się w Syrii, to jeszcze nie jest dziwne, ale do której, i to już jest dziwne, jakimś cudem oni mają naboje. Oczywiście w Iraku Amerykanie, obalając Husajna, zdobyli na przykład niemieckie samobieżne haubice Hummel oraz inne tego typu pojazdy, ale ta syryjska haubica jest wyjątkowa, ponieważ strzela. Bardzo duże ilości Mauserów także Amerykanie zajęli w Iraku, które pojawiły się tam jakimś magicznym sposobem. Co prawda już w trakcie II wojny Niemcy wysyłali Arabom swoją broń, żeby ci mieli z czego walić w plecy Brytyjczykom, żeby jak najwięcej wojsk Brytyjczycy musieli angażować z dala od niemieckich frontów, ale to nie tłumaczy, dlaczego tak duże ilości tego się walają po całym Iraku. Ostatnim akordem niemieckiej broni pancernej wcale nie była obrona Berlina. W latach 50. duże ilości tego posthitlerowskiego szajsu zostały sprzedane m.in. Syrii.
I tym sposobem po II wojnie światowej niemieckie czołgi, które powinny zostać przetopione na żyletki, wylądowały w Syrii i Syria jako jedyna w przeciwieństwie do innych krajów arabskich, które miały czołgi amerykańskie i angielskie, była wyposażona w niemiecką Panzerwaffe. Użyli na pewno jej w trakcie walk w latach 50. i użyli tych niemieckich czołgów w trakcie wojny sześciodniowej. Już wtedy to było przekomiczne, bo tam walczyły po stronie Izraela, a nawet krajów arabskich czołgi typu D-55, już w ogóle następna generacja czołgów tam walczyła, a oni używali Panzer IV, sztugów i jak pancerów. Ja jestem pewien, dlatego nie ręczę za to, ale wydaje mi się, że ostatni raz niemieckie czołgi płonęły w trakcie wojny Jom Kippur w latach 70. Do dzisiaj w różnych miejscach wzdłuż granicy można podziwiać ich piękne, spalone wraki. Najnowszy akord w Europie, po tym jak w Bośni i Hercegowinie w latach 90. zabijano się z niemieckiej broni, teraz możemy zobaczyć żołnierzy batalionów ochotniczych na Ukrainie strzelających także z karabinów MG oraz z Mauserów. I to, że w Siedlcach w ten weekend polska obrona terytorialna miała 2 karabiny MG34, wcale mnie nie dziwi i was też nie powinno. Bo nie zdziwcie się, jeśli w razie wojny albo innego konfliktu się okaże, że nawet regularne oddziały, i to może nawet z magazynów, które nasze wojsko posiada, zostanie wydana broń, która tak naprawdę powinna zakończyć służbę jakieś 70 lat temu, a dalej jest używana. Zapamiętajcie to sobie. Dla broni wojna nigdy się nie kończy. Zmieniają się tylko okoliczności, użytkownicy i teatr działań wojennych. To było tytułem ciekawostki. Dzięki, na razie i do usłyszenia.